Witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzień dobry. Dziś opowiem Wam o tym, jak pomogła nam policja. Pozwólcie też, że trochę ponarzekam. Zazwyczaj tego nie robię, ale ostatnio zarówno ja, jak i Marifel ciągle mieliśmy pod górkę, także pozwólcie, że Wam o tym opowiem. Ja zaraz znikam, żebyście nie musieli cały czas patrzeć na gadającą głowę. Pokażę Wam teraz ujęcia z imprezy, która odbyła się tydzień temu, a świętowaliśmy zakończenie studiów Marifel razem z jej rodziną. Zacznijmy od tego, że w ostatni piątek razem z Marifel pojechaliśmy do jej rodzinnej miejscowości. Zameldowaliśmy się w jednym z lokalnych hoteli oddalonych o jakieś 15 minut jazdy skuterem od jej domu, a później razem z jej rodziną spędziliśmy razem cały wieczór. No i około godziny 23 wróciliśmy do naszego hotelu. A tak naprawdę prawie wróciliśmy, bo jakieś pół kilometra od hotelu poczułem, że jest coś nie tak z tylną oponą w moim skuterze. Także od razu pomyślałem, oho, wiem co jest grane, opona jest pewnie przebita, także zatrzymałem skuter. No i rzeczywiście zero powietrza w tylnej oponie. Pomyślałem sobie, no świetnie, to jest właśnie najlepszy czas na taką akcję. Przejechałem już naprawdę wiele tysięcy kilometrów na skuterze po Filipinach i po raz pierwszy przebiłem oponę, ale na szczęście okazało się, że najbliższa wulkanizacja jest jakieś 200 metrów od nas. No i tu pojawia się kolejny problem, bo w tym zakładzie była jedynie taka może 15-letnia dziewczyna i powiedziała nam, że pracownicy są właśnie na jakiejś tam lokalnej imprezie i nie wie, o której godzinie wrócą. Więc jedyne co mogliśmy zrobić, to napompować oponę z nadzieją, że powietrze nie ujdzie tak szybko. No i niestety chwilę później usłyszałem dźwięk pochodzącego z opony powietrza. Dziewczyna, która tam była, zaproponowała, żebyśmy zostawili mój skuter na miejscu, a pracownicy zajmą się tym rano, więc po obudzeniu się następnego dnia wstaniemy i po prostu pójdziemy odebrać tam nasz skuter. Więc zgodziłem się na to, chociaż nie do końca podobało mi się, że zostawię swój skuter bez opieki gdzieś tam na całą noc przy lokalnej drodze. No i ta dziewczyna powiedziała nam, że jest to jedyny taki zakład otwarty w nocy, więc tak naprawdę nie mamy żadnego wyjścia, tylko zostawić tam skuter. Ja w sumie pomyślałem, że razem z Marifel przejdziemy się jeszcze po okolicy i może okaże się, że w pobliżu znajdziemy jakąś wulkanizację około tej godziny 24. Przeszliśmy się po okolicy pytając lokalnych mieszkańców i rzeczywiście okazało się, że jest to jedyna wulkanizacja otwarta 24 godziny na dobę. Także poddaliśmy się już z Marifel, mieliśmy wracać do hotelu, ale akurat przejeżdżał radiowóz. Powiedziałem więc Marifel, żeby pobiegła i pogadała z tymi policjantami. No i co się okazało? Panowie policjanci kazali nam wsiąść na pakę, spisali numer rejestracyjny, powiedzieli, że będą mieli na niego oko, więc nie ma o co się martwić, a później odwieźli nas do hotelu. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiej pomocy. Było nam naprawdę miło. Podziękowaliśmy oczywiście panom policjantom. No i spędziliśmy całą noc w naszym hotelu i udaliśmy się do miejsca, gdzie zostawiliśmy mój skuter. No i nie uwierzycie, co się stało. Okazało się, że zaplanowane były jakieś prace związane z siecią energetyczną, także prąd będzie wyłączony przez cały dzień. Tak to właśnie bywa na Filipinach. Wzięliśmy więc skuter i zaparkowaliśmy go na terenie hotelu, którego spędziliśmy ostatnią noc. Okazało się, że cała rodzina Marifel jest już w resorcie i czekają tylko na nas, więc wzięliśmy lokalną taksówkę, czyli tricycle i podjechaliśmy jakieś 5 minut właśnie do tego miejsca. Wstęp do resortu, który właśnie widzicie, kosztuje 40 peso, czyli około 2,60. Jest to oczywiście miejsce przeznaczone dla lokalnych mieszkańców. W takim miejscu nie spotka się raczej ludzi z zagranicy, chyba że będą to obcokrajowcy mieszkający gdzieś w okolicy. Jeśli chodzi o sam stan resortu, to powiedziałbym, że jest to miejsce przeciętne. Nie jest to taki resort na wypasie, ani taki już rozpadający się. Jednak podoba mi się jego lokalizacja. Jest położony głęboko w lesie przy jednej z wielu rzek. Także w tym właśnie miejscu spędziliśmy prawie cały dzień. Niestety nie nagrałem jedzenia, ale musicie mi uwierzyć, że było go naprawdę dużo. Była wieprzowina, były ryby, był kurczak z rożna, różne owoce, mango, arbuz i oczywiście banany. Ktoś tam przygotował sałatkę, no i wiele różnych innych potraw. A w międzyczasie około godziny 14 wrócił prąd. Pożyczyłem motor taty Marifel
i razem pojechaliśmy zająć się moją oponą. Wróciliśmy do hotelu i wzięliśmy mój skuter do jednego z lokalnych warsztatów. Panowie na miejscu okazali się bardzo mili. Pokazali mi, że stara opona nie nadaje się już do naprawy i rzeczywiście mieli rację, więc powiedzieli mi, że niestety muszę kupić nową oponę. Właściciel powiedział, że jeśli dam mu pieniądze, to może podjechać do jednego ze sklepów i kupić tę oponę dla mnie. Ja w sumie pomyślałem, powiedziałem, że sam pojadę, bo przecież są różne marki, różne ceny, więc chciałem wybrać coś lepszego. Jeden z panów tam pracujących zapisał mi więc rozmiar opony na kartce i razem z Marifel pojechaliśmy do jednego ze sklepów. Znaleźliśmy oponę pasującą do mojego skutera. Była to taka lepsza opona i pani powiedziała, że kosztuje ona 2800 peso, czyli jakieś 190 zł. A ja oczywiście wszedłem sobie od razu na Shopee, czyli na takie filipińskie Allegro, żeby sprawdzić, ile wynosi cena takiej opony online. No i okazało się, że jest to 1400 peso razem z wysyłką. Pomyślałem więc, że zapytam o opony jakiejś innej firmy. Pani pokazała mi oponę za 1500 peso, a ja tę samą oponę znalazłem za 500 peso online, więc okazało się, że nie jest tam tanio. Także nie wiem, czy rzeczywiście taka cena jest na miejscu, czy jest to cena dla białasa. Pojechaliśmy do kolejnego sklepu i okazało się, że bardzo dobrze zrobiłem, nie kupując opony w tym wcześniejszym sklepie. Opona firmy Maxxis, którą polecał mi właściciel warsztatu, kosztuje tam 2150 peso. Wszedłem tak samo na swoim telefonie jak wcześniej na Shopee i okazało się, że cena online jest bardzo podobna do tej na miejscu, więc bez wahania kupiłem tę oponę i wróciliśmy do warsztatu, gdzie czekał mój skuter. Za wymianę opony zapłaciłem 100 peso, czyli niecałe 7 zł. Myślę, że jest to naprawdę uczciwa cena, bez żadnego naciągania. Także cała misja zakończyła się sukcesem. Marifel wzięła mój skuter, a ja wsiadłem na motor jej taty i wróciliśmy do resortu, gdzie bawiliśmy się jeszcze przez parę godzin. A teraz druga część filmu będzie narzekanie, ale żebyście nie musieli patrzeć na moją twarz jak wcześniej, no to pokażę wam teraz jakieś ujęcia z drona i kamery. Ale najpierw zobaczcie, na co będę narzekał. Tadam. Wymieniłem w końcu prawo jazdy na filipińskie. No i właśnie na tą całą procedurę związaną z wymianą prawa jazdy pozwolę sobie ponarzekać. No więc jeśli chcecie zostać na Filipinach dłużej niż 3 miesiące, to według LTO, czyli Land Transportation Office, musicie wymienić swoje prawo jazdy na filipińskie. A jak jest to w praktyce? Mnie policja zatrzymywała już wielokrotnie i za każdym razem słyszałem, że prawo jazdy muszę wymienić po 6 miesiącach, a nie po 3. Także tak to jest na Filipinach. Panuje bałagan, każdy mówi coś innego. No ale trzeba się do tego przyzwyczaić. No ale tak naprawdę policja nie ma wglądu do tego, kiedy przylecieliście na Filipiny, więc nawet jeśli jesteście na Filipinach na przykład od 2 lat, no to jeśli policja zatrzyma was do kontroli, to możecie powiedzieć, że jesteście na Filipinach po prostu od 2 miesięcy, a oni nie mają tego jak zweryfikować. No chyba, że policjant zajrzy w dokumenty na przykład waszego skutera i okaże się, że był on zarejestrowany na wasze nazwisko na przykład 2 lata temu. No ale to też można obejść. Wystarczy, że powiecie, że macie jakąś pracę za granicą. No i co parę miesięcy wylatujecie i wracacie na Filipiny. A jak to jest z wysokością mandatu? Naprawdę różnie to bywa. Nie wiem, czy policja ma jakiś oficjalny taryfikator. No ale na przykład Marifel opowiadała mi, że kiedyś została zatrzymana przez policję. No to zapłaciła 200 peso, czyli niecałe 14 zł. Gorzej jest, jeśli traficie na checkpoint LTO właśnie. No to wtedy już oni mają oficjalny taryfikator w całym kraju. Za brak prawa jazdy mandat wynosi 3000 peso, czyli jakieś 200 zł. No i wracając teraz do mojego prawa jazdy, tutaj w miasteczku jest właśnie siedziba LTO. Poszedłem tam zapytać o wymianę prawa jazdy. Wszystko na początku wydawało się w porządku. Przeszedłem badania lekarskie, za które zapłaciłem 500 peso, czyli niecałe 35 zł. No i po tych badaniach wszystko stanęło. Okazało się, że panowie tam pracujący przyszli do mnie i powiedzieli, że nie mają tutaj żadnego samochodu, w którym mógłbym przejść test praktyczny. No ale ja miałem pewną wiedzę, pokazałem im na ich stronie, na stronie LTO, że obcokrajowiec, który chce wymienić prawo jazdy na filipińskie, nie musi przechodzić żadnych testów, jeśli w kraju, gdzie wydane ma prawo jazdy, ruch jest taki sam jak
na Filipinach, czyli prawostronny. Także było nie. Ja im tłumaczyłem, że tak to jest, że jest to informacja z ich własnej strony. No ale wiecie, jak to jest na Filipinach, nie zdołałem ich przekonać. Jeszcze było tam dużo cyrku z tym związanego. Kazali mi jechać do miasta Dipolog, oddalonego o 2 godziny i tam przejść wszystkie testy. No i ogólnie wcześniej czytałem dużo na temat wymiany prawa jazdy na Filipinach, na różnych stronach, gdzie obcokrajowcy dzielili się swoimi przemyśleniami. No i wychodzi na to, że każdy miał jakieś inne doświadczenia. Jak to na Filipinach jest ogromny bałagan, nikt nie wie, jak powinno to wyglądać. Niektórzy pisali, że przechodzili test praktyczny, niektórzy pisali, że wypełniali tylko jakiś test, no ale na oficjalnej stronie LTO jest napisane tak, jak wam wcześniej powiedziałem. Więc jakiś tydzień później, będąc w jednym z miast, podszedłem tak z ciekawości do lokalnego biura LTO, no i zapytałem o wymianę prawa jazdy. Jedyne, o co mnie zapytano, to czy w Polsce jest ruch prawostronny. Ja powiedziałem, że tak, ale chyba nie zorientowali się, że moje prawo jazdy pochodzi z Wielkiej Brytanii, bo mieszkałem tam przez jakiś czas. Chociaż egzamin zdawałem tak naprawdę w Polsce, tylko to prawo jazdy miałem wymienione w Wielkiej Brytanii właśnie. No i o czym warto wspomnieć, to jeśli macie polskie prawo jazdy, to z tego co słyszałem, musicie mieć jakieś oficjalne tłumaczenia. No ale tak naprawdę nie mam wiedzy na ten temat. Dzielę się z wami tylko moim własnym doświadczeniem. Także badania lekarskie miałem już za sobą ten tydzień temu. Także wszystko poszło bez problemu. Wypełniłem tylko jedną kartkę ze swoimi danymi i pozostało mi tylko chwilę poczekać i zapłacić niecałe 800 peso, czyli jakieś 50-55 zł za wymianę prawa jazdy na Filipinach. No i może po godzinie, może po półtorej wszystko było już załatwione, a ja miałem filipińskie prawo jazdy w portfelu. Także widzicie, jak to jest na Filipinach. Wszędzie panuje bałagan. W jednym biurze, w jednym mieście powiedzą wam jedno, a w innym mieście powiedzą wam coś zupełnie innego. Prawo jazdy udało mi się załatwić naprawdę szybko. Więc jak widzicie, kraj ten sam, ale w różnych miejscach powiedzą wam zupełnie coś innego. To będzie na tyle w tym filmie. Jeśli macie ochotę, to zostawcie proszę subskrypcję, lajka i komentarz i do usłyszenia wkrótce.